Siemanko, pozdrawiam serdecznie z najbardziej imprezowej wyspy na świecie, czyli z Ibizy. A zgadnijcie, o której porze ja wczoraj leżałam w łóżku. No właśnie. Która to była? 21:30? Tego nie skomentuję, ale my też po 12 wróciliśmy do domu. Ale nie, po prostu wiecie, zmęczenie też po podróży. Nie chciało mi się naprawdę już na siłę nigdzie iść, tym bardziej, że to jest tak drogo. No. Dobra. Pamiętajcie, że Ibiza to nie tylko imprezy. Ibiza jest cudowną wyspą, jest tutaj naprawdę pięknie i jest dużo do zwiedzania. My dzisiaj płyniemy na Formenterę, czyli na wyspę, która znajduje się jakieś chyba 30 minut stąd. Trzeba tam dopłynąć promem. Promy pływają bardzo często. My właśnie teraz się spóźniliśmy 3 minuty na ten, który mieliśmy płynąć i zapłacimy raz więcej za kolejny. Ale no mniejsza z tym, no po prostu nie zdążyliśmy. Jeśli to będziecie... Nie wiem, na kogo czekaliśmy. No. Nie, ja byłam gotowa godzinę wcześniej. Wiesz co? Jeśli tu będziecie, naprawdę bardzo warto poświęcić jeden dzień i tam popłynąć. A dlaczego? To wam pokażemy, także oglądajcie O, dalej. jakie domki ładne tam. Tu macie biura, gdzie się kupuje właśnie bilety. Jak jesteście w parę osób, można się targować. Tutaj pan chciał od nas 49, dwie strony, ale powiedział, że za to, że jesteśmy grupą, to dam za 40, czy po dwie dyszki w jedną stronę. Także spoko. Tutaj możecie zobaczyć godziny, o których odpływa, o których wraca. I cena macie 49,95. Paweł wdepnął w kupę. Wsiadamy. 30 minut, jesteśmy na miejscu. Buenos días. Chico guapo. Patrzcie, McGregor ma taką samą i zastanawiam się, czy to nie jest jego przypadkiem, bo był tu w tamtym tygodniu. Ale to może być jego. No i moi kochani, dopłynęliśmy na Formenterę. Troszkę wieje, także ta woda jest troszkę zburzona. Normalnie to jest piękny kolor, ale jeśli wam nie pokażę tego z dołu, to wam to pokażę z góry, z drona. Na pewno zobaczycie, jak pięknie tu jest. No i jesteśmy na Formenterze. Piękna wyspa, którą wam postaramy się pokazać z jak najlepszej strony. I nie dlatego, żeby coś kłamać, bo ona jest piękna. Dlatego pokażemy, jak jest. Ale bardzo przyjemny jest tutaj wiaterek, mimo że jest upał. To jest taka, wiecie, bryza morska, po prostu. Dlatego mikrofonik założony. Jeśli będzie wiało, to żebyście nie mieli pretensji, bo mikrofon jest. To znaczy, że jest naprawdę bardzo duży wiatr. Dobra, odeszliśmy w stronę sportu, bo tam 45 € kosztowało wypożyczenie za jeden skuterek. I sobie przypomnieliśmy z Dawidem, że stąd braliśmy właśnie w tamtym roku. Czy jak wyjdziecie, trzeba przejść koło sklepu. Uwaga, patrzy. I dalej macie tutaj właśnie taką wypożyczalnię. Zaraz zapytamy, po ile tutaj jest. Dobra, jednak nie jest takie proste, bo jest nas 8, a mamy tylko 3 prawo jazdy. I jednak nie chcą sobie tego po prostu wynająć jak w Tajlandii. W Tajlandii wchodzicie, bierzecie, nie ma problemu. Tutaj jednak jest troszkę inaczej. I właśnie to jest Europa. Ograniczenia. Dobra, jednak zmiana planów. No nie chcieli nam wynająć skuterów. Ze względu na to, że mieliśmy tylko 3 prawo jazdy. Wynajęliśmy sobie busa, za którego zapłaciliśmy 150 €. No na 8 osób to i tak spoko. Tylko trochę jest późno, już niestety, bo już jest po 15, ale miejmy nadzieję, że jeszcze i tak będzie wszędzie pięknie wyglądało. Patrzcie, różowe stawy. Tu różowy, tam dalej biały, resztę sami sobie dopowiedzcie. Tak, i ruszamy, jedziemy na początku na najpiękniejszą plażę. No i jesteśmy. Bardzo ciężko było znaleźć miejsce parkingowe, ale nam się udało. Kurczę, ale już słońce jest troszkę słabo. Idziemy sobie znaleźć jakąś fajną miejscówkę. Wbijemy do wody, ja odpalę dronika. No i co, żeby wam to wszystko pokazać. Jakie piękne miejsca mamy też w Europie. Wiadomo, jest dużo pięknych miejsc na świecie, nawet cudownych, ale Europa wcale od nich nie odstaje. Jeszcze jedno takie piękne miejsce, taką piękną wodą, w którym jeszcze nie byłem i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się tam polecieć, popłynąć, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. To Sardynia. Tam jest podobno cudownie. Jak ktoś z was był, dajcie znać, bo jestem aż ciekawy. Ja akurat tam jeszcze nie byłem, ale jest to bardzo w planach. I to jest to właśnie
po co się tutaj przypływa. Woda normalnie jakbyście, czyściutka jakbyście z butelki wylali. Jak wam się podobało? Bo dla mnie petarda. Kurde, nie wiem, czy tego mikrofonu nie złamałem przypadkiem. Dla mnie też petarda. No, ale tak właśnie rozmawiałem z Pawłem i pomyślcie sobie, tutaj ludzie przylatują przez jakieś 5 miesięcy tylko. Przypływają. Co tu się musi dziać poza tym, jak tu normalnie ludzie sobie mieszkają i tak dalej, to tu musi być taka nuda. Umieralnia totalna, no. Nudno musi być okropnie. Bo jednak fajnie, jak na takiej wyspie, no wiem, nie mogę tego porównać do takiego Phuketu, bo Phuket jest dużą wyspą i tak dalej, ale tam jest cały rok co robić. Mimo tego, że jest to wyspa. Patong żyje cały rok. No, tam na Patong to cały rok jest sobota, ale poza tym naprawdę jest co robić. A w takich miejscach jak te, nawet na takiej Ibizie, to też, no nie bardzo jest co robić. Większość jest zamknięta. Większość rzeczy zamknięta właśnie. Chyba że ludzie, na pewno mieszkają też ludzie tacy, którzy akurat sezonu nie lubią. Wolą pewnie poza sezonem. No, a dla mnie by to miejsce w ogóle się nie zdało. Nie zdałoby żadnych testów. No i przyjechaliśmy. Patrz, jaką nutkę nam na wstęp puścili. Skąd wiedzieli, że wchodzę? Ojciec chrzestny leci akurat. Przyjechaliśmy do Gecko Beach Club. Zaraz zobaczymy, co to jest. Ja wiedzieli, po prostu to na plaży gdzieś pójdziemy. Musieliśmy zrobić coś nielegalnego i stanąć trochę na zakazie, na awaryjnych, ale także jak ktoś będzie chciał przejechać, to przejedzie. Ale chcemy zobaczyć taką jedną plażę ukrytą, która tu jest. A był zakaz wjazdu. A wiecie, jak to z zakazami. Tam, gdzie zakaz, to znaczy, że jest fajnie. O, nie będziemy? Chyba nawet nie będę schodzić. Chodźcie, zobaczymy chociaż. No właśnie na tej godzinie już nie ma tego koloru, ale faktem musiało to być całkiem spoko w dzień. Wiecie co, muszę wam jeszcze raz powiedzieć o tym, że jeśli ktoś z was nie słuchał mojego wywiadu żurnalisty, naprawdę bardzo warto posłuchać. Myślę, że takie rozmowy nigdzie indziej nie słyszeliście. Na pewno wam się spodoba, to akurat gwarantuję. Wiadomo, pojawi się też hejt, no bo jak to wszędzie, jak się nie mówi czegoś, co ludziom pasuje, to jest hejt. Ale też dużo fajnych komentarzy, też dziękuję za wszystkie. Wow! Pięknie, czyściutka woda. W ciągu dnia naprawdę tu musiało być pięknie. Kolor wody niesamowity. Warto tu być. I to popatrzcie, że teraz już jest 19 godzina. I jest taki kolor w ciągu dnia, to musiało być po prostu sztos. Co, Paweł? Tak jest. Pamiętajcie, że Paweł niedługo rusza ze mną w podróż. Ty nigdy nie spałeś w hostelu, co nie? I nie będę spał. Będziesz spał! Gwiazdkowy hotel albo nie jadę. Indie Varanasi. No na bank. Paweł. Mogę jechać do Dubaju. Dubaju, do Miami, Las Vegas. Nie, Paweł. To jest taki hardcore dla mnie, wiesz o co chodzi. Wyjście ze strefy komfortu najważniejsze. Wezmij się ze strefy komfortu. Śpimy w dżungli, na hamakach tylko. Albo... Nie, no dobra, ja nawet nie spałem w hostelach w Indiach. Wyjście ze strefy komfortu, iść do kasyna z plotką. Bo próbowałem. I przegrać. Próbowałem 2 razy w Indiach nie przespać w hostelu i za każdym razem po prostu wyszedłem z pokoju. No bo... Jak myślicie, że było spoko, to nie było. Nie jadę. Smrodu to w żadnym hostelu nie czułem i nie, że on komuś ubliżał. No ale po prostu była masakra. Po prostu śmierdzą. Po prostu była masakra. No i przyjechaliśmy na sam koniec wyspy, gdzie jest latarnia i piękne klify, ale klify to wam pokażę z drona. W ogóle wynajęliśmy sobie taki samochodzik na 8 osób za 150, tak? 150, dokładnie. Trzeba było 200 dać takiego depozytu, bo nie mieliśmy karty kredytowej.
udało nam się zdążyć. Nie musimy czekać. Idziemy się jeszcze przejść teraz tutaj. Patrzcie, jaka jest kolejka do taksówek. Wow. Ale idziemy się przejść tutaj właśnie. To jest Stare Miasto tutaj? Czy jak to się nazywa? Tak, no to jest to. To jest taka też trochę inna strona tej Ibizy. Jest tak bardziej elegancko. Nie to co zobaczycie później, jak pojedziemy na tą imprezową ulicę. No patrzę, dwie wisienki. Gdzie idziemy tam? No, próbujemy dogadać coś z panem, który sprzedaje bilety. Tam powiedział, że na jutro już na tę Salomona też zostało tylko 16 biletów. No, I have black coffee for today, for tomorrow Solomon. Zastanawiam się co dzisiaj, bo można iść sobie na takiego black coffee, ale no jest 90 euro. Dobra, z biletami wyszło tak, że w sumie nic nie wyszło. Na miejscu prawdopodobnie będziemy kupować. Idziemy zobaczyć sobie jeszcze, jak tutaj wygląda Stare Miasto, a później ruszamy ogarniać się i musimy przed pierwszą w nocy być na imprezie, bo po pierwszej już jest drożej. To tak wygląda. Im później przychodzicie, znaczy do pierwszej jest ok, a później jest drożej ze względu na to, że jak się przyjdzie do pierwszej, więcej się kupi napojów, więcej się wypije i im tak wychodzi to na jedno, czy przyjdziecie przed, czy po. Tak, tutaj fajne uliczki, ale stwierdziliśmy, że jedziemy się ogarniać, żeby nie tracić czasu, a jutro po prostu na spokojnie pojedziemy sobie pierwszy na zachód słońca w piękne miejsce, a później przyjedziemy tutaj sobie pochodzić tymi uliczkami wieczorem, bo naprawdę widać, że warto. Powiem wam tak, imprezowanie na Ibizie jest oczywiście bardzo drogie, bardzo. Na imprezę, na którą pójdziemy dzisiaj do Paczy, trzeba zapłacić 60 i nie wiadomo czy nie 70 euro za wejście. Na inną, gdzie jest High, czyli najlepsza imprezownia na świecie, wybierana od 3 lat, trzeba zapłacić 90, ale biletów już nie ma, wyprzedane wszystko totalnie. Tam to trzeba kupować wcześniej, parę dni. Na innej imprezy na przykład około 80, 50, no najtaniej było chyba gdzieś 40, ale to nawet nikt nie wie gdzie to jest. Także ceny są kosmiczne. Dodatkowo na miejscu butelka wody 10-15 euro, zależy w którym klubie. Jakieś piwko około 20 euro, drink jeszcze więcej. No i Ibiza kosztuje, dlatego warto przyjechać albo sobie na, nie wiem, tydzień, może 10 dni, ale nie imprezować codziennie, tylko korzystać z pięknych uroków. A jak chcecie imprezować codziennie, to myślę, że 3 dni, tak 4 i wystarczy, bo no chyba, że jesteście bardzo bogaci. Wtedy to luz. Dodatkowo w poniedziałek, jak idziemy na David Ghetto, trzeba było za wejście na Amnezję zapłacić 100 euro. Później jest jeszcze dodatkowa impreza właśnie w Haju, na którą będzie trzeba dopłacić jeszcze 60. No naprawdę bardzo. Dawid, ile najwięcej zapłaciłeś za imprezę na Ibizie? Za samo wejście? Ostatnio płaciliśmy chyba dużo za tego Destino. Coś koło 220 płaciliśmy. 220, nie? Ale z obiadem. Z No. obiadem. 220 euro. Najlepszy chyba obiad jaki jadłem w życiu tam. Najlepsze jedzenie, no pyszne. Także Bo 220. mojej mamy nigdy nie jadłeś, dlatego ci się tak wydaje. Chyba jadłem, ale za to u twojej mamy był lepszy. A młoda. Kolejka do Amnezji. A tak kończą trupy pod Amnezją. Siemanko, w kolejnym dniu. Jest 15 od rana. Relaks na basenie, bo to dopiero pierwszy dzień, kiedy mamy chwilę czasu, żeby się zrelaksować. Chociaż i tak, idziemy teraz na obiad. Mam nadzieję, że dziewczyny zrobiły coś lepszego niż ostatnio ryż, który ja kupiłem. Wiecie, zawsze jak kupowaliśmy w Lidlu jakieś gotowe posiłki, no to były dobre. Naprawdę były dobre, nigdy nie mogłem narzekać. Chyba, że w Irlandii, no to nie. No. Ale tutaj jak kupiliśmy ryż taki gotowy, miał być, wiecie, z warzywkami, z kurczakiem i tak dalej. Krewetki. No, jakieś tam krewetki były. Do tego szynka
pokrojona marchewka i tofu. Okropne, po prostu i zero smaku, nic za nic. No, a dzisiaj mamy pizzkę. Niestety nie z degrasca, ale cóż. No i później idziemy coś pozwiedzać. I dzisiaj wreszcie pierwszy dzień idziemy się dobrze pobawić. Ponieważ co? Wcześniejszy fragment, który mogliście zobaczyć, Mati był na imprezie, po prostu na 2 imprezach, które chciałem wam pokazać, jak to wygląda, bo my tam akurat nie będziemy. A fajnie, żebyście widzieli też inne możliwości. A my dzisiaj Pacza, tam jedziemy na Salomona, a jutro David Guetta, Ushuaia, a później do Haja, prawdopodobnie jeszcze na kogo? Eryk Pyc. I Eryk koniec Pyc. tego dobrego, wracamy do domu. Nie, jeszcze nie. Jeszcze lecę do Paryża, do Saint-Tropez i dopiero później do domu. Na obóz Muay Thai, na Muay Camp 11. Idealne przygotowanie z powrotu. No, a tu już przygotowany zestawik, także przed imprezką witaminki i elektrolity trzeba zjeść. Przed całą imprezką energię, żeby było więcej siły na imprezowanie. Po powrocie do domu scen wojownika. Tylko pamiętajcie, taki zestawik to nie jest tylko imprezowy zestawik. To jest do treningów, do fajnego życia, dla ludzi, którzy żyją intensywnie. Nie zapominajcie o tych rzeczach. Ja zrobiłem coś takiego, żeby tu było wszystko zawarte to, czego potrzebujecie dla dobrego życia intensywnego. I uwierzcie mi, że to super działa. Także zapraszam do sklepów SFD. Dobra, przyjechaliśmy na Calabasa. Ale wieje. Mam mikrofon, żeby nie było. Nawet z tą myszką przeciw wianiu, no ale powiem wam, że jest tak mocny wiatr, że i tak może być słychać. Ale wygląda pięknie. Zobaczyć tutaj jeszcze na koniec tego. No powiem wam, że ludzie, co tutaj przyjeżdżają, to mają co wydawać na pewno. Przyszliśmy tutaj na sam koniec, ale piękna woda tutaj jest. Dobra, polatane trochę, wracamy. Dzisiaj wam powiem, że mamy taki bardzo spokojny dzień, ze względu na to, że odpoczywamy, czekamy na później. Bo tutaj imprezy zaczynają się naprawdę bardzo późno. Tak naprawdę, jak się idzie do Haja, nie do Haja, do tego, do Haja, no. Się idzie w nocy dopiero. No tak, najlepiej to na pierwszym, bo wcześniej to nie ma sensu w ogóle. No. Jak to od 11:34 w ogóle. A najlepsi DJ dopiero zaczynają grać o 3:00, nie? 3:00, I 4:00. do której tam trwa? Do 10. Różnie, zależy. Do No. 10:00? Czasami się kończy 7:00, czasami później. A jak nawet pójdziemy dłużej. do Paczy dzisiaj, to o której tam? Do 6:00 pewnie, 7:00. 6 rano. No. A też zaczyna się najlepszy DJ, pewnie koło 3:00 będzie grał. Powiem tak. Solomon. Damy radę. Ty, jaki duży ananas! Paweł, widziałeś kiedyś takiego ananasa? Ja myślę, że to na nas tutaj Ja cię! Weźmy go na obiad. Prawdziwy? No. Dawid, ten ananas jest większy od ciebie. Same. Yo man, fuckers. Ja się nie mogę śmiać, bo mi ciągnie włosy. Robimy ankietę w komentarzach. Czy Dawid zrobił to bez filmu, pijany i w ogóle, czy na trzeźwo? No widać, że jestem trzeźwy. Dawid dobrze udaje, pamiętajcie. A dobra, Jeszcze poprawimy to w domu jeszcze lepiej, żeby było. Poprawmy, bo musimy Zrobimy- boki dociąć, bo delikatnie to się nie pokrywa teraz, ale będzie lepiej. Dzisiaj się nie odpędzi od dziewczyn. Szok. Chłopaków. Dobra, przyjechaliśmy teraz na miejscówkę, gdzie wszyscy, dobra, nie wszyscy, ale bardzo dużo ludzi codziennie przyjeżdża tutaj na zachód słońca. Także będzie zaraz piękny widok. Powiem wam, że naprawdę idzie tu tyle ludzi. W ogóle niektórzy też biegną, bo wiedzą, że zaraz zachód będzie. A my jak na spacerku jak zwykle przyjdziemy po zachodzie. Bo trzeba tutaj z 15 minut iść jeszcze, jak się zaparkuje. Łatwo nie jest zaparkować, od razu wam mówię, ale się da. Patrzcie, jakie miejsce na zachodzik. Nie spodziewałem się, że tu będzie tyle ludzi. Czekajcie, i tu wam pokażę tą górę.
Dawid, pokaż górę. Na brzuchu. To? Same, same. To jest to? No tak. Dawid bez filmu sobie zrobił tatuaż. Rano obudził się z tatuażem. A oj tam. Zdarza się najlepszym. Chcę zobaczyć jeszcze niżej trochę, co tu się dzieje. Ale w ogóle ta góra tak super wygląda. Nice. Wszyscy fotki robią. Zachód. Jak zachód. Znaczy nie jak zachód, bo nie było nic spektakularnego. Dawid był ostatnio, mówił, że było dużo ładniej. Niestety. Ale to nic. Jedziemy teraz w kolejne 2 albo 3 fajne miejsca. No i przyjechaliśmy znowu tutaj do portu Starego Miasta. Wczoraj nie doszliśmy i idziemy dzisiaj zobaczyć. A tutaj sklep patrzy. Ci co wiedzą, to wiedzą, co to znaczy. 2 wisienki. A możemy tu wejść chyba, no. Wczoraj przyjechaliśmy tutaj trochę wcześniej, było dużo więcej tego rozłożone. A dzisiaj już jesteśmy chyba za późno. Bo w sumie za chwilę 12. Bo na imprezie musimy być przed pierwszą i dopiero tak zaczyna się. Bo tak jak wam mówiłem, ceny biletów są też zależne, czy jesteście przed pierwszą, czy po pierwszej. Mamy te kupione, które były przed pierwszą, bo były 20 euro tańsze. No ale i tak 100 kosztowało. Miało kosztować 80. I się okazało, że były po 100 euro. Żeby nie było, że się chwalę albo coś, ja po prostu mówię informacyjnie dla tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Żeby wiedzieli, na co się muszą przygotować. Ile kosztuje tutaj imprezowanie. Tutaj można sobie na zamek wyjść. Byłem już ostatnim razem, także teraz nie idziemy. Zresztą nie mamy za bardzo na to czasu. Ale jak będziecie, na pewno warto tam wejść sobie. I zobaczcie, jak to wszystko tutaj z góry wygląda. Tutaj jest taki deptak. Dziewczyny. Bardzo przyjemne miejsce. Jak ktoś przyjeżdża na Ibizę, żeby sobie bardziej odpocząć, a nie tylko imprezować, to myślę, że tutaj to miejsce jest idealne. No i patrzcie, jak tu przyjemnie jest. Tutaj też jest tak totalnie rodzinnie. Tak jak wam pokazywałem we wcześniejszym odcinku, jeśli ktoś nie widział, Ibiza jest naprawdę piękną wyspą. Piękną. Nie tylko przyjeżdża się tutaj imprezować, jak większości osób może się wydawać. Spoko tu całkiem, co? O, muzyczka gra. Patrzcie, jakie stoją tutaj jachciki. I właśnie na końcu wczoraj tutaj stał jacht McGregora. Idziemy zobaczyć, czy dalej stoi. Ale nie fakt, że byliśmy akurat dzień wcześniej na imprezie, gdzie on był wczoraj właśnie. Właśnie teraz patrzymy i się zastanawiamy, czy przypadkiem to Lamborghini tutaj to nie jest właśnie McGregora. Jeśli tak, to mocno. Dobra, cofamy, to chyba ten tutaj stoi właśnie złoty. To jest chyba właśnie Łódź McGregora. Ty, ale to jest centralnie takie jak tamten. Tylko ten tutaj właśnie kolory jeszcze pasują. No i jesteśmy pod paczą. Patrzcie, tutaj mają jeszcze swój hotel. Do tego mają restaurację. Jeszcze na mieście są restauracje, no to jest mocny biznes. To jest restauracja? O, patrzcie, jakie 2 wisienki. Idziemy. Na razie jeszcze jest spokojnie, bo to dopiero się zaraz będzie rozkręcało i ludzie będą przychodzić. No i koniec tej nocy, 6 rano, spadamy do domu. Super było. Idziemy na kolejną imprezę, ale dla was, jeśli chcecie bilet na Ibizę, zapraszam serdecznie. Jak się nazywa to miejsce dokładnie? I am Ibiza. I am Ibiza. Polka na Ibizie, na Instagramie. I am Ibiza, zapraszamy Dokładnie tak. serdecznie. Wbijajcie
bilety na pewno będziecie zadowoleni, a my idziemy właśnie do Ushuai. Kolejka dzisiaj tutaj mocna, ale to tylko dobrze świadczy. Hello Buddha. Hello. Welcome to Buckingham Famous. Are you ready? Jedno się skończyło. Idziemy do High Ibiza, czyli najlepszy klub 2022, 23 i 24. Patrzcie, co tutaj się dzieje w toalecie. Jest DJ normalnie. Rano, koniec naszej Ibizy. Idziemy spać i rano lecimy do Francji, do Paryża. Także dzięki wielkie, że oglądaliście. Pozdrawiam serdecznie. Zostawcie suba.